Dzisiaj przygotujemy dla Państwa Golden, żydowski rosół. Golden, ponieważ będzie miał głęboki, piękny, złoty kolor, który zawdzięcza swoim składnikom, wielu warzywom, no i jednemu szczególnemu składnikowi, kurkumie. Dodamy świeży korzeń kurkumy. Rosół jest takim tradycyjną potrawą żydowską, którą spożywa się na ukojenie serc i wszelkich chorób. Nazywany jest również żydowską penicyliną. Dobrze, to Laura, powiedz w takim razie, jakich składników używasz do przygotowania rosołu, bo jesteś specjalistką w robieniu takich cudownych bulionów, a ja opowiem, z czego robię kulki macowe. Do naszego rosołu potrzebujemy pora, pietruszkę, marchewkę, czosnek. Ten jest młody, więc nie trzeba go obierać. Cebulę, ona jest w łupinie i te łupinki dodajemy też do rosołu, też podkręci ten złoty kolor. Korzeń kurkumy, tutaj dodamy kawałek tego korzenia, który mamy. Seler, świeżą natkę pietruszki, z przypraw mamy liście laurowe, goździki i ziele angielskie. Dodamy też lubczyk, który mamy zamrożony jeszcze z zeszłego roku. Do matza balls, czyli kneidlach po żydowsku w języku jidysz, użyjemy zwykłej macy. Można również użyć macy razowej, pietruszki i soli. I nic więcej. To są wszystkie składniki do przygotowania kulek macowych. Dobrze, to ja zostawiam przygotowanie rosołu Tobie, bo jesteś super specjalistką w przygotowywaniu rosołów. To właśnie opowiedz co po kolei, jakie po kolei kroki. Okej, tutaj mamy wodę. Zaczynamy gotować rosół od zimnej wody. Dzięki temu nie zmętnieje nam ten bulion. Warzywa możemy dodać w całości. Jeżeli nie będą chciały się zmieścić, to wystarczy przykroić na połowę. I dodajesz tych warzyw całkiem sporo, prawda? Bo tak, tutaj mamy 3 litry wody i damy około kilograma warzyw. Cebulę będziemy smażyć na suchej patelni. To da lepszy aromat w rosołek. Maksymalny ogień i grillujemy ją do momentu czarnej skórki. Łupinki wrzucamy do rosołu. No, dobrze. Aha, i por też w całości. Tak, por też w całości. I gotujesz, jeszcze raz podkreślam, że gotujesz od zimnej wody. Tak, gotujemy od zimnej wody. Połowę natki pietruszki zostawiam do kulek macowych. Resztę razem z łodyżkami dodam do rosołu później. Może poproszę więcej tej natki, ale samych tych zielonych listków trochę więcej poproszę. A same łodygi to możesz zabrać w takim razie. O, świetnie. To dodamy do rosołu. Czyli to wszystko wrzucasz, wszystkie przyprawy wrzucasz od razu. Tak, wszystko wrzucamy od razu. Dobrze. Dolewamy kilka łyżek oleju. Dzięki temu aromat zostanie w bulionie. A solisz od razu, czy później solisz? Jak? Nie, solimy po ugotowaniu. Solimy, po ugotowaniu, dobrze. Czy pieprz, pieprz był razem z tymi przyprawami, tak. Wszystko jest dodane. Czy przykrywasz ten bulion, czy nie? Nie, bulion gotujemy około 3 godzin bez przykrycia. I na małym ogniu. Ale czy zaczynasz, musisz obgotować na dużym ogniu, żeby szybko się zagotował, potem zmniejszasz? Zmniejszamy ogień po zagotowaniu. Dobrze. W tym czasie, jak bulion już się przygotowuje, podsmażają się cebule, ja przygotuję kulki macowe. Przygotowanie jest dosyć łatwe. W dosyć dużej misce kruszę wszystkie mace, to jest całe pudełko, całe opakowanie macy. Nie muszę ich kruszyć bardzo dokładnie. I zalewam ciepłą wodą. Tej ciepłej wody wlewam tyle, żeby powoli ta masa wchłaniała ją. Muszę bardzo uważać, żeby tej wody nie dać za dużo, żeby one nie były zbyt mokre. Dodaję ciepłej wody. Trochę przemieszam. Może jeszcze trochę.
I odstawiam tak zalaną, przygotowaną macę na pół godziny. Co chwilę będę ją, co jakiś czas będę ją mieszała, sprawdzając, czy wchłonęła całą wodę. Gdy cebula jest już mocno przypieczona, wrzucamy ją do bulionu. I dodajemy też łodygi z pietruszki. I zostawiamy do zagotowania. Tak. Po pół godzinie sprawdzam, czy maca, którą zalałam wodą, jest już dobrze nasiąkła, jest już elastyczna. Tutaj widać, że tak. Teraz mogę to wszystko ugnieść. Na moment jeszcze to zostawię, bo dodam od razu posiekaną drobno natkę pietruszki. Pietruszkę do kulek macowych, do knejdlach trzeba posiekać naprawdę bardzo drobno. Warto posiekać i dodać do ciasta macowego naprawdę dużo tej pietruszki, tak żeby było zielone, żeby miało bardzo mocny aromat pietruszkowy. Jeszcze przesiekam parę razy. Pokażę, jest tej pietruszki naprawdę bardzo dużo i dodaję odrobinę soli. Odrobinę, ponieważ sól dodam również do gotowania. Taką naprawdę bardzo płaską łyżeczkę, wszystko dokładnie wymieszam i wyrobię. Do kulek macowych można również dodać zgnieciony czosnek. To wszystko zależy już od Państwa gustów indywidualnych. Ja akurat nie dodaję czosnku, nie przepadam za zbyt intensywnym smakiem, dlatego że sam rosół jest dosyć delikatny, ma swój smak i żeby ten czosnek nie zaburzał smaku rosołu. Dobrze, wygniotę jeszcze parę razy, żeby to ciasto naprawdę było dobrze zrobione. I teraz z tak przygotowanego ciasta będę formowała kulki. Dobrze, żeby te kulki miały wielkość małego orzecha włoskiego, ponieważ one jeszcze podczas gotowania trochę napuchną. Mniej więcej taką wielkość. Żeby kulki nie kleiły się do rąk, najlepiej smarować dłonie niewielką ilością oliwy. Wyleję trochę oliwy na miseczkę i teraz biorę właśnie porcję ciasta, smaruję trochę wierzch dłoni oliwą i kręcę kulkę. I jeszcze raz wysmaruję dokładnie wierzch dłoni oliwą, następna porcja ciasta i układam następną kulkę. I wodę też lekko osolę. Dwie płaskie łyżeczki powinny wystarczyć. Ona się zagotuje. I dalej jeszcze dokręcimy to ciasto. O, tutaj trochę za duże. O, właśnie. Dlaczego one nie mogą być za duże? Bo później nie dogotują się w środku. Rozpadną się z wierzchu, a w środku będą niedogotowane. Woda już się gotuje dosyć mocno i teraz wszystkie delikatnie możemy do tej wody wkładać. Jak możesz też wkładać, bo one powinny równolegle być włożone. Nie trzeba zwiększyć ognia? Nie, żeby się gotowały. Dobrze, zwiększam, żeby szybko się ugotowały. Żeby się zagotowała ta woda. Jak się zagotuje, to trochę zmniejszę, żeby nie wykipiało, tak? Dobrze, ona już się zagotowała. I teraz kulki macowe gotują się tak długo, żeby mogły wypłynąć, żeby wypłynęły na wierzch i muszą około 3 minut pogotować się po wypłynięciu. Warto jedną wziąć, sprawdzić, przekroić na pół, czy jest ugotowana. To danie, które przygotowujemy, Golden Mioich i kulki macowe, czyli knejdlach, to jest tradycyjne danie przygotowywane w żydowskich domach na święto Pesach, święto Paschy. Święto Paschy jest takim żydowskim odpowiednikiem święta Wielkiej Nocy. Święto, które obchodzi się na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu, właściwie wyprowadzenia Żydów przez Boga
z niewoli egipskiej. Dlaczego maca? Bo maca jest takim bardzo charakterystycznym elementem jedzenia podczas święta Pesach. Maca jest też symbolem. Właśnie dlaczego maca, czego jest symbolem? Maca jest niezakwaszonym, niewyrośniętym chlebem, przygotowywanym tylko i wyłącznie z mąki i z wody. Symbolizuje to, że Żydzi podczas wyjścia z Egiptu nie mieli czasu na przygotowanie, na wyrośnięcie chleba i upiekli chleb z niewyrośniętej i niezakwaszonej mąki. Święto Pesach trwa 7 dni i podczas tych 7 dni nie spożywa się żadnych produktów mącznych z wyjątkiem właśnie macy, niezakwaszonego chleba. Spożywa się wiele produktów warzywnych, między innymi rosół, który przygotowujemy. Spożywa się wszystko to, co jest na przednówku, ponieważ Pesach, tak jak Wielkanoc, obchodzi się na przednówku. Nie dziwię się, że rosół nazywany jest żydowską penicyliną. Moje serce jest ukojone i jestem bezpieczna od wszystkich chorób. Życzymy Państwu udanych realizacji. Ten rosół jest naprawdę genialny. I do zobaczenia przy następnym odcinku.